To wszystko, co zobaczycie w tym nagraniu, rozpoczyna taką serię, którą przewidziałem jakby podzieloną na 3 części, czyli będzie to seria właśnie takich nagrań edukacyjnych, będzie to seria wprowadzająca do propów, bo też o to pytacie, żebym wytłumaczył zasady działania propów i podzielił te propy w zależności na to, z których korzystam, tak? Czyli TradeDeFi, MFF i tak dalej. No i trzecia seria to będzie prop trading, czyli już sklejki tych sesji, o których już wiecie z poprzednich materiałów. Część z tych rzeczy edukacyjnych nagrywałem wcześniej, część na bieżąco, więc docelowo część tych rzeczy wykorzystuję w moim tradingu aktualnie, część już nie wykorzystuję albo tylko czasem, natomiast to wszystko zobaczycie w nadchodzących materiałach. Zapraszam do oglądania. Witam serdecznie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj poruszymy sobie temat symetryczności na rynku, potwierdzenia impulsów i tego typu rzeczach. I teraz tak, jeżeli chodzi o... Będzie to bardzo krótkie wideo, nie chcę, żeby materiały przekraczały 20 minut, więc skupcie się, notujcie jak trzeba, ewentualnie pytajcie później na czacie, o tym będzie na samym końcu. Dobra, jeżeli chodzi o symetryczność na rynku, czyli rynek dąży do pewnego balansu, tak? Jeżeli jest impuls, no to musi być później korekta, tak? I tak dalej. To są naturalne takie cykle na rynku. I teraz o impulsie już wiecie, jeżeli występuje impuls, czyli dużo świeczek w jednym kierunku, jest to pokaz siły kupujących, czyli byki pokazują, jesteśmy na rynku, ok, podłączajcie się, idziemy w górę, tak? I tak samo oczywiście w dół. I teraz jeżeli mamy taką jedną nogę, no to rynek dąży do tego, żeby przynajmniej po tej nodze zrobić test tego oporu, tak? No bo naturalnie po impulsie tutaj jest w tym miejscu opór, tak? No to rynek dąży do tego, żeby minimum przetestować to miejsce i ewentualnie później może być korekta, natomiast zazwyczaj albo ja szukam tego na rynku, żeby rynek zrobił drugą nogę, tak? Podobną do tego. Te nogi zazwyczaj są symetryczne. Rynek dąży do tego, żeby były symetryczne. I po takiej kolejnej nodze następuje znowu jakaś korekta i powinna się pojawić trzecia noga. Czyli docelowo naszym celem, naszym targetem jest druga noga, potwierdzenie tego, zrobienie ruchu 1 do 1, tak zwany 1 do 1, możecie to wszędzie znaleźć na internecie. Znaczy o symetryczności znajdziecie, nie wiem czy znajdziecie o jakby nogach, o tym co ja tłumaczę, ale ogólnie o symetryczności geometrii rynku znajdziecie, nie? Także 1 do 1, to jest tak zwany, u mnie w mojej strategii jest to ruch 1 do 1, tak? I teraz po tych trzech nogach, zazwyczaj są to 3 nogi i należy tego szukać na wykresie. Natomiast może być taka sytuacja tego typu, że tych nóg będzie na przykład 4. Tak? Może być taka sytuacja, że tych nóg będzie 6. Może być taka sytuacja, że tych nóg będzie 8. I czym to się różni? No niczym się to nie różni. Jedynie tym, że jest więcej nóg, tak? I należy znaleźć po prostu taki ruch, po którym się cena porusza, tak? Mogą być to małe nogi, mogą być to duże nogi, może być to nawet takie wielkie dwie nogi. Najważniejsze, żeby to znaleźć cykl, po którym się cena porusza. I to naprawdę nie ma znaczenia, czy jest duży wolumen, czy jest mały wolumen na rynku danego dnia. Po prostu rynek ma takie swoje skłonności, jakąś cykliczność, jakieś takie ruchy, po których się porusza, tak? I to jest właśnie ta cykliczność, czyli te nogi, których warto szukać na wykresie. Teraz to pokażę na wykresie. I teraz tak. Pokażę to na kilku wykresach, jakby kilku interwałach, sorry. Teraz tak, mamy tutaj naszą pierwszą nogę. Zresztą od kiedy szukać tej nogi należy? Oczywiście od najniższego dołka lub od najwyższego szczytu. Jeżeli rynek nam się tutaj zaczął, no to szukamy sobie takiej nóżki, tak? Mamy jedną. Ok, tutaj by była druga, tak? W ten sposób należy tego szukać. Natomiast tutaj rynek odwrócił, jak to widać. No to szukamy sobie nogi. Mamy jedną nogę, tak? Mamy drugą nogę. Zaraz postaram się to zaznaczyć dokładniej. Mniej więcej w ten sposób. Mamy jedną nogę i sprawdzamy, czy ta noga ma zasadność, tak? Widzimy po tym ruchu jest tutaj jakaś korekta, no to docelowo może to jest to. Szukamy dalej, tak? Tutaj wygląda to w miarę jeszcze ok, ale już bym powiedział, że tutaj
rynek już widzę, że tutaj nie bardzo te nogi małe, tak? No to dobra, zróbmy inaczej, szukamy jakiejś innej nogi, może znajdziemy większą nogę. Dobra, zobaczymy po tej nodze, może tutaj się coś dzieje. O, widzicie? I tutaj symetryczność się bardziej powtarza. Zobaczcie. Mamy jedną nogę, drugą nogę. Pamiętajcie, że po nogach zawsze, żeby to było zasadne, to musi być korekta. To wtedy jest wyznacznikiem takim, że że ten ruch 1 do 1, czyli nasza noga, jest dobrze znaleziona. Tutaj mamy oczywiście trzecią nogę, czyli 3 nogi w górę. Z angielskiego to będzie free leg up. Tak? No i tak to wygląda. I pamiętajcie, że to nie musi być w punkt. Tutaj można już uznać, że to jest odklepane. Czyli teraz tak, jeżeli mamy te już 3 nogi zrobione, raz, 2, 3, to często jest tak, że rynek po tych 3 nogach robi głębszą korektę. I wtedy można nawet szukać z tego całego impulsu korekty. Czyli po prostu szukamy tutaj gdzieś zagrania na ponowienie takiego dużego impulsu, tak? Natomiast to będzie owszem poruszane w innych materiałach. Dobra. I teraz przejdźmy na większy interwał. I teraz tak, mamy te 3 nogi, tutaj nasze. 3 nogi, tak? Zobaczmy, co się dzieje na dużym interwale. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj z kolei uwidaczniają nam się 2 duże nogi. Widzicie? Ewidentnie to widać. To jest impuls, wyznacznik kierunku, tak? Mały to mały, ale on wyznaczył nam kierunek. Tu jest fajny dołek, który nam się wyklarował. I ja bym chciał od tego znaleźć 2 nogi. Znaczy ogólnie zasięg, po którym się cena porusza, tak? No i tutaj wygląda to w ten sposób. Tutaj bardziej bym celował w 3 nogi, z tego co widać. To jest po prostu kwestia interwału. Na tym wykresie 6000 tików lepiej zobaczyć niż na 1000 tików, co się dzieje. Dlatego ważne jest to, żeby korzystać z multi-interwału według mnie. I tutaj najlepiej jest szukać właśnie zasięgów 1 do 1. Zasięgów, nóg, jakichś zależności, po których się cena porusza, tak? Na takich wykresach właśnie warto to robić. Zobaczcie tutaj. Jedna noga, druga noga, trzecia noga, tak? Większa, głębsza korekta i znowu. I w ten sposób się tutaj cena porusza. I teraz zobaczmy sobie, czy może ja lubię takie zależności, takie symetryczności. Zobaczmy, czy ta noga, jak to będzie wyglądać. No tutaj nie, myślałem, że to lepiej będzie wyglądać, ale nie, dobra. Ale o to chodzi właśnie, tutaj o symetryczność. I to działa we wszystkie strony. Nieraz oczywiście będzie coś tego typu, że mamy tutaj, ta noga jest dłuższa i wtedy możemy wybierać, czy bardziej nam ta noga odpowiada, czy ta. Po prostu z tym trzeba się obyć jakby na wykresie. Jeżeli będziecie na bieżąco się uczyć, no to będziecie takie rzeczy dostrzegać, tak? I to nie chodzi o to, żeby było idealnie. I teraz kiedy taka noga, kiedy taki zasięg ma, kiedy taki zasięg powinien być respektowany. Z reguły zasada jest taka, że kiedy jest wykonana jedna noga, to korekta musi dotknąć średniej. Jeżeli korekta dotknie średniej, czyli jeżeli nasz ruch dotknie średniej, to jest prawidłowo książkowo taki ruch, taka noga znaleziona. Można powiedzieć, że taką nogę dobrze, prawidłowo znaleźliśmy, jeżeli korekta, jeszcze raz powtórzę, korekta dotknie średniej. Jeżeli w tym przypadku nie dotknęła średniej, to jest to wasza decyzja, czy respektujecie taką nogę, czy respektujecie taki zasięg, czy nie. Ewidentnie czasem, tak jak w tym przypadku zdarza się, że momentum jest na tyle mocne, że po prostu nie ma to znaczenia i rynek nie daje jakby zebrania na średniej tutaj pozycji jakiejś, tak? Czyli rynek jest na tyle mocny, że nawet nie dotyka tej średniej, tak? I w ten sposób do tego podchodzimy. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Zaraz zobaczymy dalej jeszcze. Poszukamy może na mniejszym interwale czegoś jeszcze, jakiegoś. Zobaczymy tutaj. Ok.
Ok, tutaj też można zaznaczyć. Akurat nie było tutaj znacznej korekty, no ale nieraz jest tak, że chcę Wam pokazać różne przykłady, nie? Że staramy się po prostu znaleźć zasięg, po którym cena się porusza, tak? I takie rzeczy staramy się zaznaczać od początku dnia, czyli tu jest nasz dzień i to nas zazwyczaj nie interesuje. Oczywiście czasem można brać pod uwagę wczorajszy dzień, natomiast skupmy się na tym, co jest teraz, tak? No i znowu, możemy tutaj odtąd nogę zaznaczać, biorąc pod uwagę tego gapa, co tutaj jest, lukę cenową, tak? Gap to jest luka cenowa, możemy to brać pod uwagę, ale nie musimy, tak? No i szukamy sobie, zobaczymy sobie tak, może najpierw, jak to wygląda. Tutaj dotknięcie średniej. Dlaczego nie odtąd? Dlaczego nie odtąd? Bo tutaj jest niższy punkt i pierwszy dotknął średniej, tak? Czyli odtąd tu i możemy zaliczyć tą korektę. Tu jest wyżej nasz zasięg, to nic, oni wcześniej odbili, to nie ma znaczenia. Ważne, że wzięliśmy sobie pierwszą nogę, mniej więcej cena jest blisko, ok, korekta jest, niżej średniej, super, bierzemy kolejną nogę, tak? I tutaj praktycznie w punkt, jednego tika zabrakło, więc docelowo po tym ja widzę, że te nogi tutaj, że ten zasięg, po którym się cena porusza, po którym zaznaczyłem tutaj te nogi, te impulsy kierunkowe, zaznaczyłem, to znaczy, że według mnie tutaj cena się porusza właśnie po takim zasięgu, tak? Słuchajcie, bo coś mi się tu zdupcyło. Kurde. Dobra. Muszę z tego wyjść. Teraz nie mogę wyjść, kurde. Czekajcie, bo narzędzie mi się do rysowania coś zawiesiło i nie mogę... O, dobra, jest. Dobra, sorki za to, ale czasem tak jest, że narzędzia nie działają. Dobra, no to na czym skończyłem? No i to daje nam poczucie, że te nogi są, ten nasz zasięg, po którym cena się porusza, jest jakby zasadny, tak? Że to można uznać za prawidłowy. Teraz sprawdźmy sobie z tym gapem, jak to wychodzi, tak? Dobra. Czyli bierzemy do najwyższego punktu nasz impuls, gdzie się kończy. Nie bierzemy tej malutkiej korekty, która nie dotknęła średniej, nie bierzemy pod uwagę. I teraz próbujemy znaleźć większy zakres. No i tutaj widzicie, tutaj już jest troszkę za daleko, więc docelowo uznałbym ten pierwszy zasięg, czyli tą nogę uznałbym bardziej zasadną niż tą większą. Zazwyczaj tak jest właśnie, że ten gap jakby nie wchodzi w grę tutaj. I tak szukamy tych nóg. Oczywiście to jest proste na historii pokazać, ale uwierzcie mi, że to działa i zazwyczaj jak macie takie sytuacje, to ja to traktuję jako impuls wyznaczający kierunek, tak? I dopiero po takim ruchu biorę pod uwagę tą nogę. Nie tą, tylko prawidłowa zazwyczaj jest ta noga. Według moich ostatnich spostrzeżeń, tak? To jest według mnie prawidłowa noga. I oczywiście tutaj oni nie dociągnęli, bo trend jest wzrostowy i poszli w górę, ale to nie ma teraz większego znaczenia. Chodzi o to, że po prostu najczęściej, oczywiście może być czasem tak, że te nogi będą zasadne, tak? I tak będzie rynek sobie szedł, nie? Ale chodzi o to, że zazwyczaj jest tak, że pierwszy impuls wyznacza kierunek, drugi impuls pokazuje nam nogę, zasięg, po którym się tam cena porusza. I zazwyczaj może być tak, że ta noga jest troszkę mniejsza i wtedy będzie dwie większe nogi i to też jest trzy nogi w dół, tak? Czyli tutaj będzie 3 nogi w dół. I to już jest koniec i po tym można spodziewać się chwilowego jakiegoś odbicia albo odwrócenia trendu. Może być taka sytuacja. A może być taka sytuacja, że będą 3 równe nogi. Może być taka sytuacja, że ta noga będzie mała, ta będzie duża i ta mała będzie powtórzona tutaj. Całkiem możliwe. Nawet możemy to tutaj sprawdzić, czy to się wydarzyło. Cyk. I od tej korekty, no i mniej więcej nawet na to wygląda, zobaczcie, blisko ceny, blisko. Więc docelowo na to wygląda, że to był impuls. Tu poszła pierwsza zasadnicza noga, której byśmy szukali, no ale niestety skończyło się tutaj na tej krótszej. Więc po prostu musicie wiedzieć, że takie rzeczy występują, nie? Czyli może być, jeszcze raz, może być taka noga, może być tu długa i tu znowu krótsza.
Może być tutaj impuls kierunkowy wyznaczający kierunek, może być 2 nogi długie. I to na każdym interwale się pojawia, nie ma to znaczenia. I może być taka sytuacja, że te wszystkie nogi będą identyczne co do tika. Może być taka sytuacja. I to jest ta symetryczność na rynku. Troszkę się rozgadałem, już to trwa 14 minut, więc przejdźmy do następnej rzeczy. Tak zwany, możecie, nie wiem czy się spotkacie na lecie z tym, jest to jakby potwierdzenie impulsu kierunkowego. Ja to tak nazywam. Czyli jeżeli mamy tutaj impuls kierunkowy, to rynek zawsze dąży do tego, żeby to miejsce, ten opór nasz, minimum potwierdzić. Czyli może być taka sytuacja, że tu będzie wybite to i wtedy może być odwrócenie, może być korekta, różnie, tak? Ale to tak, ja to nazywam test, tak? Test. Open test, różnie to nazywam, tak? I tutaj po prostu musi być retest tego miejsca, tak? I tak samo tutaj jest noga, korekta i rynek znowu dąży do testowania tego miejsca. I tak jest w kółko, nieskończoność po każdym impulsie. Impuls, korekta, test, tak? I dopiero duża korekta. Znowu impuls, korekta, test. I znowu impuls, korekta, test. I to się pojawia w nieskończoność. Naprawdę warto, co by to nawet oznaczać. Można sobie oznaczać takimi test, żeby o tym pamiętać, tak? A może być taka sytuacja nawet, że mamy jakby 2 testy, czyli tak, mamy tutaj test, open test, czyli coś niedokończonego, tak? Mamy tutaj niedokończony temat. Byki tutaj się silnie pojawiły, ale nie dociągnęły tematu, a więc to warto mieć na uwadze. I teraz tak, pojawiły się niedźwiedzie i również tutaj mamy open test, czyli miejsce do potwierdzenia, tak? I teraz co będą... Tego nie ma, dajmy na to, że tego nie ma. No to bardziej prawdopodobnym jest to, że oni będą dążyć po takiej sile mocnej, co tutaj widzimy, że potwierdzą to, ale nigdy nie wiadomo, dlatego tutaj zobaczcie, była sytuacja tego typu, że oni potwierdzili się tutaj. Cyk. I teraz jeżeli mamy sytuację tego typu, że oni się tutaj potwierdzili, tak, wybili to miejsce, gdzie tutaj są stop lossy, tutaj ludzie mają po prostu stop lossy pozakładane, tutaj gdzieś otwierali pozycję, tak, bo myśleli, że dalej będzie kontynuacja tego ruchu, ale ktoś, kto ma kapitał, powie, nie, tak to nie będzie, jedziemy w dół, tak, potwierdzamy, wybijamy to miejsce, zabieramy ludziom kasę, tak, i teraz zobaczymy, co się dalej stało. Zabrali ludziom kasę, zobaczcie, zabrali ludziom kasę i co? Lecimy w górę, tak, czyli jest kontynuacja, ale nie wtedy, kiedy ludzie sobie myśleli, tylko troszkę niżej. Dlatego bardzo ważne jest to, że jeżeli widzimy korektę tego typu, to nie ładujemy się tu w pozycję, czekamy cierpliwie, aż to miejsce zostanie potwierdzone i wtedy jest większe prawdopodobieństwo do zysku. Dlatego te open testy są tak bardzo dla mnie ważne. Czyli jest jeszcze raz impuls, tutaj test, znowu korekta, impuls, test, tak? Znowu korekta, impuls, test i większa korekta, tak? No i w ten sposób to działa. Nie ładujemy się bez sensu w pozycję, tylko po prostu wyczekujemy i czekamy właśnie na ten open testy. Więc cykliczność na rynku, szukanie takich różnych fajnych symetryczności. Dlatego mówię, że bardzo ważna jest geometria, tak? I połączyć te wszystkie cykle, symetryczność na rynku, średnie, VWAP-y, tak? To wszystko daje nam taki podgląd, że to wystarczy do tego, żeby naprawdę zarabiać, to fajnie zarabiać, nie wykorzystując nic więcej, tylko naprawdę trzeba się do tego przyłożyć. Dobra, no to w tym nagraniu to będzie wszystko. Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.